Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ważny jest luty dla twojego ogrodu? Większość ludzi myśli, że jest za zimno, za wcześnie i że nie ma sensu sadzić czegokolwiek. Ale prawda jest dokładnie odwrotna. Luty to miesiąc, w którym doświadczeni ogrodnicy robią różnicę między przeciętnym a fantastycznym ogrodem. Jeśli teraz posadzisz odpowiednie rośliny, na wiosnę będziesz mieć mocniejsze sadzonki, szybszy wzrost i wcześniejsze plony. To nie teoria, to praktyka sprawdzona przez lata. Wczesny start oznacza, że twój ogród zyskuje przewagę, a ty mniej się martwisz, gdy nadejdą ciepłe miesiące i intensywna praca w ogrodzie. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, które rośliny można sadzić w lutym. Niektóre z nich lubią niższe temperatury, niektóre mogą kiełkować nawet przy minimalnym świetle, a niektóre możesz rozpocząć w domu, gdy na zewnątrz nadal panują przymrozki. Wczesny start daje ci kontrolę nad wzrostem i zdrowiem roślin oraz pozwala być o krok przed sezonowymi problemami, takimi jak choroby czy szkodniki. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać luty i przygotować swój ogród na wiosnę, oto 10 roślin, które zdecydowanie możesz teraz posadzić. Szpinak, sałata, pietruszka, cebula, groszek, rzodkiewka, boćwina, seler lub burak w niektórych klimatach, marchewka, brokuł, kapusta, kapusta liściasta lub brukselka. Te rośliny są idealne do wczesnego sadzenia, ponieważ mogą wytrzymać niższe temperatury i szybciej kiełkują, jeśli zapewnisz im trochę uwagi i dobre warunki. Sadzenie w lutym oznacza, że w marcu i kwietniu będziesz miał już młode, mocne rośliny gotowe do przesadzenia lub bezpośredniego sadzenia w ogrodzie. A teraz pytanie do ciebie. Czy kiedykolwiek sadziłeś którąś z tych roślin w lutym? Napisz w komentarzu. Chętnie usłyszę twoje doświadczenia. Jeśli chcesz w tym roku nie przegapić sadzenia i chcesz mieć zdrowy, bujny i produktywny ogród, teraz jest idealny moment, aby zacząć. Pamiętaj, nie liczy się tylko to, które rośliny sadzisz, ale też kiedy. Wczesny start w lutym oznacza mniej stresu na wiosnę, mniej problemów ze szkodnikami i lepszą kontrolę nad wzrostem. Jeśli do tej pory czekałeś na cieplejsze miesiące, spróbuj tym razem inaczej. Zacznij teraz i obserwuj efekty. Polub, jeśli chcesz więcej takich porad, napisz w komentarzu, którą roślinę posadziłbyś jako pierwszą. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych porad i trików ogrodniczych.